Ja sobie zawsze myślę o rodzinie Greengrass, że była to rodzina światłoczuła. No bo była to rodzina powiązana bardzo ściśle z przemysłem fotograficznym i z samą fotografią. Zaczęło się od tego, że Koppel Greengrass pojechał do Budapesztu jako bardzo młody człowiek i według legendy rodzinnej stanął przed zakładem fotograficznym i przyglądał się pracy fotografa, który robił wewnątrz portrety. Stał tam tak długo, że fotograf wyszedł na ulicę i spytał go, co ty tutaj robisz, dlaczego tutaj tak długo stoisz? A on powiedział, bo ja umiem tak robić, też umiem tak robić zdjęcia, co było kłamstwem, ale podczas obserwacji Koppel sam się nauczył, bo był dosyć zdolnym człowiekiem, zrozumiał, na czym polegają podstawowe czynności, których wymaga robienie portretów i został przez tego fotografa w Budapeszcie zatrudniony. Nauczył się fachu, wrócił bardzo szybko, właściwie nie tak bardzo szybko, po kilku latach do Kielc i tutaj założył swoje atelier fotograficzne, które nazywało się Fotomoderne. Mieściło się w podwórzu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 52. I zatrudniał całą właściwie swoją rodzinę w fotograficznym studiu, gdzie on wykonywał zdjęcia. Pracowała też jego żona jako retuszystka, czyli nocami mój dziadek pamiętał taki obraz, że leży w łóżku, otwiera oczy i widzi plecy swojej mamy, która siedzi przy stole w jego sypialni, bo mieszkanko było małe. Znajdował się stół, mama siedziała przy stole i takim malutkim pędzelkiem z kilku włosków retuszowała, takie plamkowała zdjęcia, na których były jakieś kurz, pył, coś odcisnął się na odbitkach. Siostry pracowały od razu, jak się wchodziło do atelier, no to trzeba było złożyć zamówienie. Siostry były takimi sprzedawczyniami tych zdjęć, prawda? A sam Koppel Greengrass był już w tej większej salce, gdzie robiło się portrety i takim kikiem dziadek pamiętał, jak manipulował przy szybkach, z których złożono. To studio wyglądało trochę jak taka cieplarnia, czyli było całe przeszklone i miało mnóstwo takich małych system firaneczek, które sam wymyślił Koppel Greengrass i w ten sposób, nie posiadając takich reflektorków, jak my tutaj mamy teraz, potrafił regulować światło tak, żeby optymalnie oświetlić osobę, której robił portret. Te zdjęcia, które do dzisiaj istnieją z tego zakładu, sygnowane właśnie fotomoderne, są bardzo piękne. Mój dziadek sam nie pracował w zakładzie swojego ojca, bo pobierał nauki w liceum, bo został wysłany na studia, czy tam sam się wysłał, pojechał na studia do Warszawy. Tym niemniej bardzo wiele wspomnień oczywiście się wiąże z tym zakładem, w którym była zatrudniona cała rodzina. Dzięki sukcesowi tego atelier, później Koppel Greengrass, ojciec Juliana, wybudował przy ulicy Fosza 9, obecnie w Paderewskiego, dużą fabrykę materiałów fotograficznych, która się nazywała Orion. Ale to już jest inna historia.